Do zrobienia swoich szyszek ja wykorzystuję włóczkę Yarn Art Jeans Plus. Można je zrobić również z włóczki Yarn Art Jeans tej zwykłej. Będą szyszki troszeczkę mniejsze, bo te wychodzą spore. Do włóczki Yarn Art Jeans Plus będę wykorzystywała szydełko w rozmiarze 4 mm i oprócz włóczki, oprócz szydełka jest nam potrzebna jeszcze odrobina wypełnienia do szyszki. Ja będę używała, mam jeszcze zapas maleńkiej kulki silikonowej, ale można tak naprawdę wykorzystać zwykłą watę albo kawałki włóczki w jakimś podobnym kolorze, żeby kolor nie przebijał ze środka. Zaczynamy. Rozpoczynamy od wykonania magicznego kółka. Ja włóczkę zawijam dwukrotnie na 2 środkowych palcach. Wkładam szydełko pod te 2 nitki, pobieram włóczkę zza palca wskazującego, pobieram, przeciągam jeszcze raz. To jest magiczne kółko, które w środku ma 2 zabezpieczające pętle, dzięki czemu tą końcówkę będzie można zupełnie przy samej robótce obciąć i na pewno nic się nie spruje. W magicznym kółku wykonujemy 6 półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i 6. Następnie zamykamy magiczne kółko. Najpierw trzeba tutaj zaciągnąć nitkę, jedną z tych 2, które wychodzą ze środka, tą, która tutaj jest z tych środkowych oczek, a następnie zaciągamy wolną końcówkę. Będziemy szydełkować ślimakiem, w związku z tym nie robimy typowego zamknięcia okrążenia. Szukamy pierwszego oczka. Pierwsze oczko jest tutaj na górze, żeby się tutaj nikomu nie pomyliło, że to jest któraś tutaj z tych nitek przy łączeniu. To jest pierwsze takie prawidłowo wykonane oczko, które u góry wygląda jak literka V i od tego momentu przez całą bazę szyszki będziemy szydełkować nie pod całe oczko, czyli nie wbijamy się tutaj pod te 2 nitki, tylko i wyłącznie pod tylną nitkę. W związku z tym ja wbijam szydełko pod tylną nitkę tego oczka i wykonuję tutaj pierwszy półsłupek. Z racji szydełkowania ślimakiem zakładam sobie na to pierwsze oczko znacznik, żeby on sygnalizował mi początek każdego okrążenia. Wracam w to samo oczko, czyli pod tą samą tylną pętelkę wykonuję drugi półsłupek. I tak do końca okrążenia, aż do miejsca ze znacznikiem, 2 półsłupki w jednym oczku, szydełkowane wyłącznie w tylnej pętelce. Pierwszy, drugi i znowu tylna pętelka kolejnego oczka. Pierwszy, drugi. Następne oczko, tylna pętelka. Pierwszy, drugi i tak aż do punktu ze znacznikiem. Jesteśmy w miejscu, gdzie był założony znacznik. Znacznik ściągamy i teraz wykonujemy znowu ślimakiem, czyli bez żadnego łączenia okrążeń, 2 okrążenia w następujący sposób. W 2 kolejnych oczkach po jednym półsłupku, w następnym oczku 2 półsłupki. 2 kolejne oczka, 1 półsłupek, następne oczko 2 półsłupki i takie 2 pełne okrążenia. Znowu dla bezpieczeństwa, żebyśmy się nie pogubiły, ja się wbijam tutaj w kolejne oczko, robiąc 1 półsłupek i na to przerobione oczko zakładam znacznik. Mamy 1, przechodzimy do następnego oczka, znowu cały czas pod tylną nitkę. 1 półsłupek, następne oczko, 2 półsłupki. Raz i 2. I znowu następne oczko. 1, kolejne 1, kolejne 2. Raz i 2. I znowu to samo. 1, 1, 2. I ostatni zestaw 1, 1 i 2. Zrobiłyśmy 5 takich zestawów, 2 pojedyncze i podwójny w jednym oczku. Jesteśmy w miejscu ze znacznikiem.
ściągamy znacznik i robimy drugie okrążenie identycznie. Czyli teraz w tym oczku jeden półsłupek, po zrobieniu znacznik wraca na to wykonane oczko, kolejne oczko jeden półsłupek, następne oczko dwa półsłupki i tak do końca okrążenia. 1, 1, 2. Teraz tu zrobiłam ostatni podwójny, kończę okrążenie pojedynczym półsłupkiem. To ma się Wam ładnie zwijać, to nie ma być proste, płaskie koło, tylko ma się zwijać właśnie w taką miseczkę, to będzie górna część naszej szyszki. Ściągam znacznik, doszłam do miejsca ze znacznikiem, ściągam go. Teraz robimy dwa pełne okrążenia pojedynczych półsłupków, czyli w każdym oczku, cały czas pamiętając o tym, że szydełkujemy w tylnej pętelce, dwa pełne okrążenia pojedynczych półsłupków. Robię pierwsze, tutaj gdzie był znacznik. Znacznik zakładam, bo chcę dokładnie wiedzieć, w którym miejscu te okrążenia się zaczynają. I kontynuujemy. Jeden półsłupek w każdym oczku. Dochodzę do miejsca ze znacznikiem, znacznik ściągam. W tym oczku, w którym był znacznik, robię półsłupek i znowu zakładam znacznik, już tutaj ostatni raz. Robię jeszcze jedno pełne okrążenie tylko i wyłącznie pojedynczych półsłupków. Dokończymy, spotkamy się w tym miejscu. Kończymy okrążenie. Ściągamy znacznik. I już nie będzie nam potrzebny, więcej okrążeń zaznaczać nie będziemy. Od teraz do końca okrążenia, do końca właściwie tej bazy szyszki będziemy robić przez cały czas to samo. Wbijam się w kolejne oczko, pobieram włóczkę raz, przeciągam, wbijam się w kolejne oczko, pamiętając o tym, że cały czas pod tylną nitkę, pobieram włóczkę, przeciągam, 3 pętle na szydełku, pobieram, przeciągam przez 3, czyli łączymy dwa oczka w jedno. W następnych dwóch oczkach jeden półsłupek. Raz i dwa. Kolejne dwa oczka znowu łączymy w jedno. Pobieramy włóczkę, przeciągamy, wbijamy się w kolejne oczko, pobieramy włóczkę, przeciągamy, 3 pętle na szydełku, pobieramy, przerabiamy przez 3. Dwa kolejne oczka, jeden zwykły półsłupek. Dwa następne oczka łączymy w jedno. I tak do końca robótki. Te oczka łączone będą nam zwijać robótkę, powstanie piękny kształt szyszki, patrząc w tą stronę. Zanim zupełnie nam się zamknie ten środek, zatrzymujemy się na chwilę, żeby odrobinę wypełnienia do środka włożyć. Ja będę wypełniała odrobiną kulki silikonowej, ale można użyć czegokolwiek. Wypełniłam szyszkę kulką silikonową, takiego mi tutaj kształtu powolutku nabiera. Kończę całość, tworząc cały czas te same figury, czyli łączę dwa oczka w jedno oczko, w kolejnych dwóch oczkach po jednym półsłupku.
następnie 2 oczka w jedno i kolejne 2 oczka, zwykły półsłupek. Chcemy, żeby całość tutaj nabrała właśnie takiego przedłużonego kształtu, żeby to nie była kuleczka. Dzięki czemu ta szyszka na koniec będzie możliwie jak najbardziej naturalnie wyglądała. Przy samej końcówce, jak już naprawdę tutaj zostanie bardzo, bardzo mało do połączenia, a kształt już będzie taki w porządku, można po prostu zrobić powiedzmy w 3 kolejnych, czy ile tam Wam zostanie, parach oczek łączenie właśnie w jedno wspólne oczko. Już nie trzeba robić tych pojedynczych półsłupków. Najważniejsze, żeby kształt był właśnie taki zachowany, podłużny. Ja już tutaj sobie kończę. Końcówka jest dosyć już tutaj mało wygodna do przerabiania. Jest ok. Wyrównujemy wypełnienie w środku. I pokażę Wam drugą część. Szydełkować będziemy teraz jakby w drugą stronę, można powiedzieć, czyli będziemy szydełkować w tych pętelkach, które zostawiłyśmy, robiąc bazę naszej szyszki. Robiłyśmy półsłupki tylko i wyłącznie pod tylną pętelkę. Te przednie pętelki tutaj pięknie nam zostały i właśnie wracając tymi przednimi pętelkami na drugą stronę szyszki, będziemy wykonywać takie wachlarzyki, dzięki którym nasza szyszka będzie jak najbardziej naturalnie wyglądała. I teraz jesteśmy tutaj szydełkiem w pętelce, która nam zamknęła całość. Wbijamy się w najbliższe szydełku jedną z tych pętelek właśnie porzuconych, tych przednich pętelek półsłupków i w jednej z tych pętelek wykonujemy oczko ścisłe, żeby przejść do tej pętli. I teraz 2 oczka łańcuszka, słupek w tej samej pętelce, czyli wracamy do tej samej pętelki, wykonujemy słupek oraz 2 oczka łańcuszka i oczko ścisłe w tej pętelce. Czyli chcemy wykonać taki wachlarzyk, taki kształt, który składa się z 2 oczek łańcuszka, słupka i 2 oczek łańcuszka, oczkami ścisłymi przyszytych do oczka. Podążamy z prawej strony na lewą, idąc naokoło ślimakiem, tak jak podążałyśmy w drugą stronę. Czyli teraz tutaj mamy następną pętelkę, tą pętelkę pomijamy, nic tutaj nie robimy. Przechodzimy do kolejnej pętelki, tutaj, jedna pętelka pominięta, kolejna na lewo, wbijamy się w tą pętelkę, oczkiem ścisłym przechodzimy do tej pętelki. I znowu robimy naszą sekwencję. 2 oczka łańcuszka, słupek w tym samym oczku, w tej samej pętli, następnie znowu 2 oczka łańcuszka i oczkiem ścisłym przyszywamy te 2 oczka łańcuszka do naszej pętelki. Mamy kolejny wachlarz wykonany. Tutaj jest kolejna przednia pętelka zostawiona, nic tutaj nie robimy. Przechodzimy do następnej, czyli pomijamy jedną pętelkę, przechodzimy do następnej, przechodzimy do niej oczkiem ścisłym i teraz 2 oczka łańcuszka, słupek w tej pętelce, 2 oczka łańcuszka, przyszywamy oczkiem ścisłym. I następna pętelka pomijamy, przechodzimy oczkiem ścisłym do kolejnej pętelki, powtarzamy 2 oczka łańcuszka, słupek,
2 oczka łańcuszka, oczkiem ścisłym przyszywamy. Zostawiamy następną pętelkę, nic tutaj nie robimy w kolejnej pętelce, czyli jedną pomijamy, przechodzimy do następnej, oczkiem ścisłym lądujemy w tej pętelce, 2 oczka łańcuszka, słupek w pętelce, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe przyszywamy. Myślę, że już wiecie, co będziemy robić dalej. Do samego końca naokoło wykonujemy przez cały czas to samo. Jedno oczko pomijamy, oczkiem ścisłym przechodzimy do kolejnego oczka i robimy 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, oczkiem ścisłym przyszywamy do tej pętelki. Kolejna pętelka pominięta, następna, oczkiem ścisłym do niej przechodzimy i znowu 2 oczka łańcuszka, słupek, 2 oczka łańcuszka, oczko ścisłe przyszywamy. I w ten sposób podążamy, jakby zawracamy tego naszego ślimaka, którym szydełkowałyśmy do przodu. Teraz robimy nawrót tak daleko, aż dojdziemy na sam początek szyszki i zobaczycie, jaki fantastyczny efekt, jaką fantastyczną dekorację dzięki temu uzyskamy. Spotykamy się za jakiś czas. Tak wygląda prawie skończona szyszka. Myślę, że naprawdę ten efekt jest super, jeżeli zrobić takie szyszki w różnych odcieniach brązu, bo właściwie pewnie brązowa wyglądałaby jeszcze lepiej, ale kiepsko na pewno byście widziały, gdybym zrobiła z brązowej włóczki, dlatego ja sobie wybrałam taką beżową. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. Na samym końcu możecie doszydełkować do końca tego pierwszego okrążenia, albo możecie zostawić w ten sposób, ponieważ no jednak te szyszki takie mocno rozwinięte w naturze również tutaj mają taką spłaszczoną część u góry, więc możemy już zakończyć i ja kończę w ten sposób, że wykonuję wokół tych ostatnich pętli oczka ścisłe, żeby przyszyć ten ostatni wachlarzyk porządnie. Więc kilka oczek ścisłych po kolei robię. Teraz obcinam resztę włóczki, zostawiam kawałek, żeby z niego zrobić zawieszkę. Wyciągam końcówkę. Po zrobieniu tych ostatnich oczek ścisłych porządnie tutaj zamykam i zaciągam. Zakładam resztę włóczki na igłę do wełny, taką plastikową igiełkę. I teraz przeszywam w ten sposób, żeby na samym środku wyszła mi włóczka. I teraz z powrotem w ten otwór środkowy przebijam się igłą na zewnątrz, tylko nie wyciągam włóczki tak zupełnie, tylko zostawiam kawałek, żeby można było szyszkę zawiesić na choince. I teraz tą końcówkę przytrzymuję sobie palcem, żeby podczas wrabiania końcówki mi się tutaj nie wciągnęła do środka ta pętla i wykonuję po prostu tutaj w dowolne oczka, tylko wybieram takie oczka, które są ciasne dosyć. Wykonuję okrążenia zabezpieczające, kilka przeszyć, żeby nic tutaj się nie wysunęło, żeby ładnie zakończyć. I kiedy to zrobię, kiedy już będę miała pewność, że ta końcówka nie ucieknie, że wszystko się będzie ładnie trzymać, to wbijam się gdzieś w środek szyszki i tutaj po tej stronie, tam gdzie włóczka wyszła, ją obcinam. W taki sam sposób kończy się maskotki amigurumi, że właśnie się na sam koniec przeszywa gdzieś na dowolną stronę. I zobaczcie, taka ładna dekoracja choinkowa jest już gotowa. Właściwie to może być nie tylko dekoracja choinkowa, ale jakby takie szyszki powiesić na jakimś ładnym, naturalnym patyku i udekorować w ten sposób ścianę, to myślę, że fajna dekoracja w stylu boho również powstanie. To jest moja kolejna propozycja na dekoracje choinkowe tegoroczne. Mam nadzieję, że ta inspiracja Wam się spodoba. Jeżeli wykorzystacie ten tutorial, pamiętajcie o oznaczeniu mnie w swoich
social mediach. Ja bardzo chętnie zobaczę te zdjęcia, pokażę je dalej. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne dzierganie i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce.